Ratchet & Clank Rift Apart. Gra wydana 26 lipca 2023 na PC, a globalnie 11 czerwca 2021. Producentami są Insomniac Games oraz Nixxes Software. Grę można kupić na Steam za 259 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 90 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy kolejna część tej serii wyszła dobrze? Czy grając w to poczułem nostalgię? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry, o której mam świadomość od lat, ale dopiero w tym roku się za nią wziąłem i ukończyłem. Samą serię znam jeszcze z czasów PlayStation 2, kiedy zagrywałem się w dostępne na tę konsolę części, a potem seria, mimo że kontynuowana, to jakoś mi omijała. Aż w końcu postanowiłem, że może warto wrócić do czasów nostalgii i wypróbować nową część. Opowiedzmy sobie zatem na początek coś o tej grze. Ratchet & Clank Rift Apart to kontynuacja serii, w której przyjdzie nam grać dwoma znanymi bohaterami, jakimi są tytułowi Ratchet oraz Clank. Jednakże nie będą oni jedynymi głównymi bohaterami, gdyż w tej części dostaniemy ich żeńskie odpowiedniki, które nazywają się Rivet oraz Kit. Gra zaczyna się od tego, że jest jakieś święto czy celebracja na cześć nas, a dodatkowo Clank obwieszcza, że zbudował maszynę czy bardziej urządzenie, które ma pomóc się przenieść do innych wymiarów. Wymiarów, w których Ratchet będzie mógł odnaleźć Lombaxy, czyli innych członków jego rasy. Nagle celebracja zostaje przerwana przez głównego złego tej gry, czyli doktora Nefariusa. Nie dość, że zsyła na nas swoich żołnierzy, to i kradnie urządzenie. Po krótkiej walce sprawy się mocno pokomplikowały i urządzenie spowodowało wyrwy w innych wymiarach, przez co teraz istoty nie z tego świata się dostają do uniwersum naszych bohaterów. Kto by pomyślał, że zabawa z innymi wymiarami może spowodować tyle bałaganu? Co nie, Marvel? Przenosimy się z wymiaru do wymiaru, aż natrafiamy do takiego, gdzie inna wersja Nefariusa jest cesarzem tego świata i przeciwko niemu walczy ruch oporu, w którym jest chociażby Rivet. Z czasem też poznajemy i pomaga nam Kit, ale z nią jest związana pewna ciekawa historia, więc wolę za dużo o niej nie mówić. Cel tej gry to naprawić wyrwy w wymiarach i powstrzymać nie jednego, a dwóch Nefariusów, a co gorsza, ta wersja cesarska jest bardziej złowroga i o wiele silniejsza niż pierdoła z naszego wymiaru. Będziemy eksplorować konkretne planety i miejsca na nich, więc nie ma tu otwartego świata, a zamknięte lokacje, które możemy zwiedzać i robić na nich misje główne i poboczne. W zależności od etapu gry podróżujemy sami lub z Clankiem czy Kit. Jeśli chodzi o walkę, to mamy podstawową broń do walki wręcz oraz całkiem niezły i zróżnicowany arsenał broni. Mamy tu strzelby, karabiny, bomby, kule, które przywołują pomocników do walki, snajperkę i wiele więcej. Wybór broni jest tu naprawdę zajebisty i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tym bardziej, że każda broń ma swój własny poziom i możemy nie tylko podnosić go, ale i ulepszać te bronie, dając im na przykład większy magazynek, możliwość wzywania większej ilości pomocników czy statusy jak paraliż, także to jest ogromny plus dla tej gry. Przeciwnicy są zróżnicowani, bo z każdym należy się rozprawić inaczej, bo jeden jest wolny, ale ma grubą zbroję i mocny cios, więc lepiej unikać bezpośredniego starcia, a inni są szybcy, ale mają niską obronę. Różnią się tu też wizualnie, bo są tu podziały jak np. podwładni doktora Nefariusa, a jego cesarskiego odpowiednika z innego wymiaru, który bardziej wysługuje się wielkimi robotami. Przemierzanie map jest całkiem przyjemne i wyglądają dodatkowo bardzo ładnie, przez co doświadczymy nie tylko ciekawie zaprojektowanych poziomów, ale i niezłych widoków. Tylko problem jest taki, że optymalizacja tutaj to porażka. Od początku jak zacząłem tę grę, to miałem problem, żeby tak ogarnąć ustawienia graficzne, by to dobrze chodziło. Ciężko mi było znaleźć balans, żeby to dobrze chodziło, ale i dobrze wyglądało. Bo jak zmieniałem za mało, to chociażby za postaciami jak się ruszały, to ciągnęły się dziwne cienie, ale za to chodziło płynnie. A jeśli dawałem na optymalne, to spadki miałem czasem z 60 na 40. Także nie wiem, czy to tylko u mnie, czy ogólnie jest z tym problem.
Jednakże nie zepsuło mi to aż tak rozrywki, bo gdy już udało mi się to ogarnąć, to bawiłem się naprawdę dobrze, chociaż polski dubbing nie zawsze mi tu pasował do postaci czy do klimatu. Sama historia czy fabuła też jest ciekawie napisana, choć nie jest ona według mnie szczególnie wybitna i długa, bo ja to przeszedłem w niecałe 10 godzin z tego co widzę. Jeśli chodzi o jakieś minusy tej gry, to właśnie chociażby optymalizacja, długość gry, ale i przyznam trochę mało angażująca fabuła. Nie jest ona zła, ale nie była ona dla mnie szczególnie wybitna czy zachęcająca, przez co jakoś nie zżyłem się z bohaterami. Dodatkowo niektóre postacie wychodzą poza mój humor czy estetykę, przez co były dla mnie trochę kiczowate, ale to już bardziej moja osobista opinia i preferencje niż minus gry. Całość jednak prezentuje się całkiem nieźle i grało mi się w to dobrze, ale obawiam się, że to była jednorazowa przygoda z tym tytułem, bo nie czuję się nią jakoś szczególnie zafascynowany czy zaintrygowany, także gra była dla mnie dobra, ale tylko na raz. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie jest ciężko. FPS-y mi spadały często, nawet po zmianach ustawień, a dodatkowo ze 2 razy miałem crasha. Większych błędów nie miałem, ale zdarzały się drobne jak zacięcia się np. na niewidzialnej ścianie czy kamieniu, także trochę do poprawy. Audio. Muzyka była taka heroiczna, pełna fanfar, czy tak bym to ogólnie opisał. Było ogólnie spoko, ale bez rewelacji. Najważniejsze były dźwięki strzelania, które były dla mnie soczyste. Gameplay. Grało mi się dobrze. Zwiedzanie, przechodzenie map, strzelanie, poznawanie bohaterów i ich historii, kupowanie nowych broni sprawiało, że bawiłem się tu dobrze, także jeśli chodzi o ten aspekt, to jest zajebiście. Grafika. Graficznie gra prezentuje się pięknie i każdy etap, nowa mapa czy wymiar wyglądały na starannie wykonane, ale czasami te problemy związane z grafiką czy spadki FPS-ów psuły ten efekt, przez co bardziej skupiałem się na frustracji i ustawieniach, aniżeli na podziwianiu kunsztu graficznego. Podsumowując, Ratchet & Clank Rift Apart to gra, która nie przejdzie do historii według mnie jako jedna z najlepszych gier, ale jest ciekawym dla mnie powrotem do czasów dzieciństwa oraz przypomnienie sobie o dawnych markach czy seriach, jak chociażby ta. Grało mi się w to przyjemnie i miło było zobaczyć ponownie tę dwójkę bohaterów w lepszej grafice i w czasie nowych przygód, także mogę ją śmiało polecić. Serdecznie Was zachęcam do tego, że jak będzie jakaś promocja, to ogarnijcie sobie ten tytuł i razem z Ratchetem i Clankiem zajmijcie się wyrwami w innych wymiarach, które sami spowodowali. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!